In the United States, men's groups are more popular. W Stanach Zjednoczonych męskie grupy są o wiele bardziej popularne. But they're in lots of different groups. There's Men of St. Joseph and there's other men's groups all over the United States. Ale jest dużo więcej różnego rodzaju męskich ruchów, mężczyzn świętego Józefa i jakieś tam inne jeszcze ruchy. And my hope is to organize it a little better in the future. I moją nadzieją jest to, żeby to jakoś bardziej zorganizować w przyszłości. There is one group that calls itself the Men of St. Joseph. Jest taka grupa, która sama siebie nazywa Mężczyźni świętego Józefa. They have over 2,000 men belong to that group. Ponad 2000 ludzi należy do tej grupy. But they're in about 6 different states to get those men. Oni są w 6 różnych stanach. I did relate to them in the past, but we have a different vision for how men's ministry is supposed to work. Mieliśmy ze sobą jakieś tam kontakty wcześniej, no ale mamy zupełnie inne wizje, jak ruch męski powinien wyglądać. But I'm hoping when I go home at the end of this year, I'm hoping to concentrate more on the United States to get things going there. Więc mam taką nadzieję, że jak wrócę teraz do siebie stąd, no to będę miał więcej czasu, żeby to jakoś wszystko tam poukładać i zrobić. In my diocese we have 22 parishes that have Men of St. Joseph. W mojej diecezji mamy 22 parafie, gdzie są mężczyźni świętego Józefa. And we made a commitment to double that this coming year. I sobie postawiliśmy zobowiązanie, żeby to podwoić w tym nadchodzącym roku. And just a week before I came here, I dokładnie tydzień zanim tu przyjechałem, I had a young Polish man call me from Massachusetts, the next state over. Zadzwonił do mnie Polak ze stanu Massachusetts, czyli z sąsiedniego stanu. Częstochowa Parish. I to jest parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. And he came down and visited our men's group. I on przyjechał, odwiedził naszą męską grupkę. And actually, next weekend, I think, when I'm away, someone's going to go up and evangelize his parish and start a men's group in his parish. I dojdzie do tego, że w sumie mnie tam nie będzie za tydzień, no a ktoś z mojej grupki pojedzie właśnie do tego stanu i tam w jego parafii będzie ewangelizował i zakładał męskie grupki. So we have about 4 or 5 men's groups in Massachusetts and 22 in Rhode Island. Can you repeat, please? We have 4 or 5 men's groups in Massachusetts already. Więc już w Massachusetts jest około 4 do 5 grup męskich. And we have about 22 in my I diocese. 22 w mojej decyzji Rhode Island. There's lots more men's groups, but not organized under the Men of St. Joseph. Więc tych grupek jest dużo więcej, tylko one nie są zrzeszone pod szyldem Mężczyzn świętego Józefa. When I encourage men to come to the Men of St. Joseph, I really encourage them to really commit to that 72-hour plan. Kiedy ja zapraszam mężczyzn do ruchu Mężczyzn świętego Józefa, to ja naprawdę ich zachęcam do tego, żeby być oddanym temu programowi 72 godzin. There are really hundreds of men's groups in the United States. Są naprawdę setki męskich grup w Stanach Zjednoczonych. But most of them get together once a week and have coffee and talk about God. A zazwyczaj jest to tak, że oni po prostu się spotykają, piją kawę i mówią o Bogu. And they don't have any consistent teachings or anything like that. I nie mają żadnego spójnego nauczania czy czegoś podobnego. And most Catholic men have never been on a retreat ever in their life. A większość z tych mężczyzn nigdy nie była na żadnych rekolekcjach, nigdy. And one of the things we say is every man should go on a retreat every year, once a year. A my mówimy, że mężczyzna powinien pojechać na weekendowe rekolekcje przynajmniej raz w roku. We find that really changes men's lives. I my stwierdziliśmy, że to naprawdę zmienia życie mężczyzn. And then once a year just going to a major event with, a few thousand people that really gives you an encouragement to stick with it. I tak samo dobrze się raz w roku wybrać na jakieś takie większe wydarzenie dla mężczyzn, tak żeby poczuć, proszę? No właśnie, jak oblężenie, tak żeby po prostu poczuć właśnie masę chłopa. That makes a big difference when you're among 5,000 men. To naprawdę wprowadza coś nowego wtedy, kiedy jesteś pośród 5,000 chłopa. Years ago when I was part of Promise Keepers, I was in 1 million men together. Parę lat temu, kiedy jeszcze byłem częścią tego ruchu Promise Keepers, czyli ci, którzy dotrzymują przysięgi, to były tam zgromadzenia po 1 000 000 ludzi. 1 million men singing praise to God, it really it physically shakes your body. Wyobraźcie sobie 1 000 000 mężczyzn, którzy na jednym stadionie uwielbiają Boga. To naprawdę trzęsie ciałem. So it's a good experience just to be around a lot of men that love the Lord. Naprawdę jest to bardzo dobre doświadczenie być pośród mężczyzn, którzy kochają Pana. So we're not looking just to have more men's groups, we're looking to have more men's holy groups. Więc nie zależy nam na tym, żeby mieć więcej męskich grupek, ale żeby mieć więcej męskich grupek złożonych ze świętych mężczyzn.
We're in about 18 countries now around the world. Teraz jesteśmy w 18 krajach na całym świecie, Most of them in Europe. a większość z nich to jest Europa. But what we need is people like yourselves, everyone, to think, how am I going to start another group somewhere? How am I going to bring one more man this year? Więc to, czego my potrzebujemy, to są mężczyźni, którzy myślą tak jak wy, czyli jak zrobić nową męską grupkę albo jak kogoś przyprowadzić do męskiej grupki. One of the goals we have is every man brings one new man every year. Więc pomysł jest taki, że jeden mężczyzna przeprowadza w ciągu jednego roku jednego mężczyznę do męskiej grupki. And every group or every parish starts another parish group every year. A jedna grupka, która jest w parafii, wszczyna nową grupkę w sąsiedniej parafii. Because that'll get you to double the size every single year. Bo to powoduje, że podwajamy naszą liczebność każdego roku. And it's not a big deal to get one person. I to naprawdę nie jest wielkie przedsięwzięcie, żeby zdobyć jedną osobę. Everybody needs to do it, though, everybody. I tylko, że każdy musi się za to wziąć. It's not only good for the numbers to grow, but it's good for you to know that you are helping build the kingdom. To nie tylko jest pomocne temu celowi, żeby to w ogóle wzrastać, ale to jest dobre też dla ciebie, żebyś ty wiedział, że ty się w to angażujesz całym sobą. Right now in the United States, teraz w Stanach Zjednoczonych, statistically speaking, mówiąc statystycznie, the Catholic Church has 7 to 10 years left and it's going to disappear. Wynika z statystyk wynika to, że jeszcze 7 do 10 lat i kościoła nie będzie w ogóle. And the United States is in better shape than most of Europe, not Poland, but most of the rest of Europe. A Stany Zjednoczone są w lepszej kondycji niż większość Europy. So in Europe and the United States, 7 to 10 years, church is going to disappear. Więc według tych statystyk Europa i Stany Zjednoczone 7 do 10 lat nie będzie kościoła. Most people, especially in Poland, can't believe that. Większość ludzi, szczególnie w Polsce, nie może w to uwierzyć. Trust me, it really is going to happen if we don't change things. Wierzcie mi, to się naprawdę stanie, jeśli my tego nie zmienimy. And statistically speaking, the only way we're going to change it is men's ministry. I według mnie jeden sposób, żeby to zmienić, to jest posługa dla mężczyzn. The problem isn't recruiting women and children. Bo nie ma problemu z tym, żeby zapraszać kobiety i dzieci. The problem for 100 years now is recruiting men to come. Ale to, co jest problemem przez ostatnie 100 lat, to jest zapraszać mężczyzn. And if a man comes, he'll bring his family with him. Bo jak mężczyzna przyjdzie, to zaprosi całą swoją rodzinę. So we need to have a full concentration on recruiting men back to church. Więc musimy mieć całkowite skupienie na tym, żeby zapraszać mężczyzn do tego, aby wrócili do kościoła. And most men don't want to go to church. A większość mężczyzn nie chce przyjść do kościoła. They want to go to heaven. Chcą iść do nieba. But they don't want to go to church. Ale nie chcą iść do kościoła. Because church is for girls and for children and for women. Bo kościół jest dla kobiet i dzieci. The devil's really convinced most real men that I can't be a real man and go to church. Bo diabeł każdego mężczyznę przekonuje, że nie można być prawdziwym mężczyzną i chodzić do kościoła. So you and I have to get one person and convince them, no, come with me to a meeting. Więc ja i ty mamy ten obowiązek, żeby powiedzieć do kogoś w ciągu roku, słuchaj, chodź do nas na spotkanie. Meet some real men. Spotkaj prawdziwych mężczyzn. And then after a while we'll go to church together. I po jakimś czasie my razem będziemy chodzić do kościoła. This is desperate times. To naprawdę są krytyczne czasy. If the numbers get any smaller, więc jak te liczby się będą jeszcze zmniejszać, there's almost no way to come back. To już nie będzie sposobu na to, żeby wrócić. In Estonia, only 2% of Catholics go to church on Sunday. 2% in Estonia. W Estonii tylko 2% katolików chodzi w niedzielę do kościoła. In the Netherlands, it's almost the same number. Mniej więcej w Holandii jest to samo. I listened to an interview by a bishop from Netherlands. Ja kiedyś słuchałem wywiadu z biskupem z Holandii. And he says there about 2-3% go to church on Sunday, and they're all old people. Mówi, że około 2 do 3% chodzi w niedzielę do kościoła i to są wszystko starzy ludzie. He says we have no way of evangelizing anymore. My już nie mamy zdolności do tego, żeby kogokolwiek zewangelizować. Because we closed all the schools, so we can't get children anymore. Więc zamknęliśmy wszystkie szkoły, bo już nie możemy się dzięki temu się nie mamy kontaktu z dziećmi. And almost everybody in the church is old, so they can't recruit younger men and women. A ponieważ wszyscy w kościele są starzy, no to już nie mają tej zdolności, żeby zapraszać młodszych. Says nobody wants to go to a place where everybody's a grandfather and you're a father. Nikt nie chce chodzić do takiego miejsca, gdzie każdy jest dziadkiem, a ty jesteś ojcem. So you and I, we need to get evangelizing someone our own age.
Więc ja i ty mamy to zadanie, żeby zawangelizować kogoś, kto jest w moim i twoim wieku. I need to evangelize someone younger than me. A ja muszę zawangelizować kogoś, kto jest młodszy niż ja. But you need to evangelize someone your age. A ty masz zawangelizować kogoś, kto jest w twoim wieku. Everybody older than me, they're already dead, so I'm not worried about them. Bo wszyscy, którzy są starsi niż ja, już dawno nie żyją, więc nie przejmuję się tym. No, we need to get serious though. Naprawdę musimy potraktować to I poważnie. mean, it was a really gift that I haven't met the people in Africa, and they're growing very quickly. Bo ja spotkałem ludzi w Afryce i oni naprawdę bardzo szybko wzrastają. Because they are desperate for men in Africa. Bo tam jest wielkie pragnienie, że mężczyźni... It's bad in Europe about how many women compared to men, but in Africa it's even worse. It's worse than the ratio women and men. More, yeah, there's many more women than men in Africa. Czyli kiepsko jest tutaj w Europie, że to ta dysproporcja między kobietami a mężczyznami, ale w Afryce jest jeszcze gorzej. So it's a phenomenon we need to change. Więc to jest zjawisko, które musimy koniecznie zmienić. All the other religions, if you're a Muslim or you're a Buddhist or you're a Jew, more men than women come to church. Bo we wszystkich innych religiach jest tak, że czy to jest islam, czy to jest judaizm, czy to jest buddyzm, jest tak, że więcej mężczyzn niż kobiet przychodzi na spotkania modlitewne. It's only Christianity, Protestant and Catholics, that have more women than men. I to tylko jest tak właśnie w chrześcijaństwie, że jest więcej kobiet niż mężczyzn. One of the reasons is we give a lot of equality to women in our church. Winić należy za to, że my zbyt dużo bawimy się w równouprawnienie w Kościele. We've given so much equality, now the women rule in the church. Więc na skutek tego właśnie kobiety zaczynają rządzić w Kościele. So we need to get a good balance of more men coming in so that the way we worship and the way we do things will be much more masculine than feminine. Więc wtedy, kiedy będziemy mieli więcej mężczyzn w Kościele, to nabożeństwo będzie zupełnie inaczej wyglądało. Będzie ono bardziej męskie, a nie takie zniewieściałe. I mean, when I think about it, if I didn't have any religion, I had to pick between being a Catholic and being a Muslim. Więc gdybym nie był zaangażowany religijny i miałbym się zdecydować, czy wolę katolicyzm, czy bycie muzułmaninem. And I didn't know anything about Jesus. Ja bym nic nie wiedział na temat Jezusa. I didn't know anything about Muhammad. I nic bym nie wiedział o Mohamecie. But I saw how these men do pretty well. They rule their houses. They're in charge. Jakbym patrzył na to właśnie, jak to wygląda w domach muzułmańskich, jak to właśnie mężczyźni rządzą i trzymają wszystko krótko. I think I say, maybe I'll be a Muslim. To bym pewnie stwierdził, że wolę być muzułmaninem. Then I'm in charge of my home. I can tell my wife what to do. Wtedy ja będę rządził moją chałupą i będę mówił żonie, co ma robić. And believe me, that's one of the reasons the Muslims go to church. I to jest jeden z tych powodów, który powoduje, że muzułmanie chodzą do kościoła, bo daje mężczyznom władzę. It's not a healthy empowerment, but it's an empowerment. Nie jest to zdrowe dawanie władzy, ale jest to dawanie władzy. And we Catholics, a my katolicy, need to teach that we are servant leaders of our families. Musimy uczyć tego, że my jesteśmy tymi, którzy przewodzą poprzez służbę. We're not masters in our home, we're servant leaders. My nie jesteśmy szefami w naszym domu, tylko my jesteśmy służącymi liderami. And that God blesses us because we are servant leaders. I Bóg nam błogosławi, ponieważ my jesteśmy służącymi, którzy przewodzą. When we do it the way Jesus teaches, i kiedy robimy to tak, jak Jezus nas naucza, then we know why we go to church. To wtedy wiemy, dlaczego chodzimy do kościoła. But we don't have very good examples of what it is to be in a good Christian Catholic marriage. Ale niestety nie mamy dobrego przykładu tego, co to znaczy dobre chrześcijańskie małżeństwo. So when we come to church, we need to change our lives. Więc kiedy my przychodzimy do kościoła, to my musimy zmienić nasze życie. That's why the Men of St. Joseph is all about teaching men how to grow in their spiritual life. Dlatego też właśnie mężczyźni Świętego Józefa się skupiają na tym, aby uczyć mężczyzn, jak wzrastać duchowo w naszym życiu. If you just want to come to a meeting to be entertained and to look religious, don't waste your time. Więc jeśli chcesz przyjść na spotkanie tylko po to, aby dobrze się bawić i be entertained and I forgot. Okay. Żeby się dobrze zabawić i wyglądać religijnie. I'm on my next thought. And look religious. And look religious, yeah. Wyglądać na religijnego, to nie marnuj swojego czasu. So all I'm saying is we need to be committed to growing spiritually as men. Więc my musimy być oddani temu, żeby wzrastać duchowo jako mężczyźni. And part of that growth is growing you personally, but then getting someone else to come to Jesus is the best way you can grow spiritually. Więc po pierwsze to trzeba samemu wzrastać duchowo w Eucharystii, ale potem dopaść kogoś innego, żeby on też się Every przyłączył. man needs to be an evangelist. Bo każdy mężczyzna musi być ewangelizatorem.